W jednym mi krzyknęli 80 zł na polskie, a u Huela śpię za 15 zł. Witam Państwa bardzo serdecznie w trzecim odcinku z serii Jak to daleko? Nie, inaczej, Guatemala z Jak to daleko? Moi drodzy, jesteśmy jeszcze w urokliwym miasteczku Flores, kolonialnym, hiszpańskim stylem tu zawiewa, ale ruszamy dzisiaj dalej w kierunku południa, w kierunku stolicy. Do stolicy ponad 500 km, więc trzeba będzie się nieco natrudzić, żeby tam dotrzeć. Moi drodzy, bądźcie ze mną w tej podróży, zostawcie łapeczkę, komentarz i rzecz jasna, podajcie odcinek dalej, żeby wędrował niczym sandały kierownicze. Nie wiem, czy dacie wiarę, dzięki Paweł za efekty dźwiękowe. Nie wiem, czy dacie wiarę, ale w hostelu, w pokoju 6-osobowym byłem sam, więc miałem cały pokój dla siebie. Mogłem spokojnie pomontować wszystko. Pamiętacie tego czarka z poprzedniego odcinka? Siema Czarina! Czarina! Pamiętamy go. Wczoraj była taka burza, że nawet nie jestem w stanie tego opisać. Przez 6 godzin grzmoty jak nie wiadomo co, aż odłączyłem komputer jak montowałem. Ze strachu, że jak będzie przepięcie jakieś, to mi spali komputer. Ale tak waliło, że jestem w szoku. A zobaczcie, dzisiaj po ulicy tego nawet nie widać, że była taka ulewa. Wszystko wyparowało. Dzień dobry Andrzeje, witam. Jedziemy tuk-tukiem na wylotówkę. Wylotówka, moi drodzy. Efekt wczorajszej ulewy, proszę zobaczyć ile wody. Gwatemalczycy nie respektują ciszy. Wyjechaliśmy trochę tuk-tukiem za miasto, żeby złapać lokalny transport do La Libertad. Będzie to trudna droga, ponieważ to jest taka wiejska droga. San Andresan to nie dla nas. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. No nie wiem, czy ogólnie będę łapać, czy się zdecyduję i pójdę po prostu złapać stopa, bo łapanie stopa jest łatwiejsze znacząco. Ogólnie podróżowanie transportem zorganizowanym to jest cholernie, powiedziałbym, trudna sprawa. Naprawdę. Proszę się nie przerazić, to cena za galon. Galon to chyba około 3,8 litra. Tutaj na złotówki 28, no to podzielimy na 2,14 zł za galon benzyny. Obrałem strategię, że podchodzę z buta trochę dalej i łapię busa, ewentualnie zatrzymuję na stopa, aby zwiększyć swoje szanse przetrwania w podróży. Stanowisko autostopowe gotowe. Trochę pomyliłem drogę, ale ziomek do mnie mówi, gdzie lecisz? Ja mówię tutaj i tutaj. On mówi, nie, to człowieku, to nie ta droga. A tutaj te drogi od ronda się rozgałęziają dosłownie jedna przy drugiej, więc można się pomylić. Czarina gwatemalska. Hola amigo! Czy wy dacie wiarę, że nawet autobusy się nie chcą zatrzymać? Takie małe busiki? Jakim macham tak, nie tak, tylko tak, żeby się zatrzymał jako dla klienta. Ale nie ma bata. Nie zatrzymują się, jadą dalej. Transport publiczny zbanowany. Zmiana koncepcji. Tam, na tamtej drodze ziemia się osunęła, dziury, jakieś tam torowiska. Nie ma co się dziwić, w górach, zwłaszcza w górach, występują trudności na drogach. No i wybrałem trudniejszą drogę względem tego, co można by było wybrać łatwiejszą drogę, tą międzynarodową. No ale Palgo 8, jedziemy. Zobaczymy, jak to faktycznie wygląda. Sam jestem ciekaw, ale wiem, że to może być naprawdę karygodna przeprawa. No zobaczymy. No i mamy złapanego. O kurde, jaka tu kałuża, panie. Patrzcie na to. Hola amigo. Op.
No sé qué hay, pero sí está serio. Opa! Gracias! Jesteśmy w La Libertad. Z szefem podjechałem, ale szefu był tak gadatliwy po hiszpańsku, że ja już nie dałem rady. Czaicie? Ja mówię do szefa, że ja poquito hablo español, a szef zapierdziela tak, jak na jakiejś uczelni wyższej, jakbym miał egzamin. Opowiada o drużynach piłkarskich, opowiada w ogóle o historii, opowiada o wszystkim i do tego jeszcze, czujecie to? Zadaję pytania. No mózg mi normalnie przeżarło. Na poprawę morali. Przyznam szczerze, że dzisiaj mi morale trochę spadły. Jakoś mi się nie chce jechać. I w takim momencie podróży chciałoby się gdzieś tak zaszyć, spokojnie posiedzieć, odpocząć, ale niestety tego w podróży nie ma. W sensie można to zrobić, ale jest to trudne. W sensie trudne, no nie trudne. Można się zacząć w jakimś hoteliku bądź hostelu. 2 złote, a morale podnosi. Prowincje, dużo prowincji. No zobaczymy, jak to będzie szło. Tam chyba w jednym czy w 2 miejscach będziemy przekraczać. Piękny Paweł 125 leci jak kosiarką. Będziemy przekraczać w 2 miejscach najprawdopodobniej rzekę. No więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Narodowy sport, rzucanie kamieniami w billboardy. Siedzę, popijam kolę. Przychodzi taki ziomek. I to już któraś osoba z kolei. I to było podobnie też w Belize, ale o czym wspominałem w Belize i tutaj w Gwatemali. I gość mówi: ty wiesz co, ja już od 2 lat jestem czysty. Ja mówię: jak to czysty? No wiesz, bo tego, tamtego i tego. Myślę sobie, ja cię kręcę. To jest, słuchajcie, to jest wręcz, powiedziałbym, naprawdę tutaj kiedyś to musiało być naprawdę no srogo. Teraz jak oni tak opowiadają mi, też wydaje się srogo. Ale teraz chyba bardziej też alkohol wszedł na scenę życiową. Ciężarówką nie jadę, nie ma bata. Che Guevara tym. Machnę może trąbnie. Witam. Elegancko, kumpel. Trzeba też zaznaczyć, że Gwatemala leży na takim, jak to nazwać, szlaku przerzutowym. Dlatego też tutaj tak często można spotkać wojskowych. No i teraz to wszystko zaczyna się kleić. To jest niesamowite, że ludzie próbują na innych ludziach zrobić interes. Ale tak było chyba od zawsze. Tak niestety jest. Tam, gdzie pieniądz, nie liczy się drugi człowiek. Zobaczcie, jaki piękny motyl. No już odszedł w niebiosa, ale zauważcie, jaki natura daje popis kolorystyki i tych wzorów. Cudo. No i tak jak wspominałem, żeby się przeprawić na drugą stronę świata, w Sayacie, trzeba przepłynąć promem. Tak jak tutaj. O. Przez cały dzień tak działa. Ktoś podpływa, ktoś wsiada, ktoś wysiada.
swoim ziomkiem podjechałem. Ziomek palmę olejową tutaj uprawia. Za tonę palmy olejowej, owoców palmy olejowej bierze $195. I w tamtym roku sprzedał 600 ton. Czujecie to? To się nazywa interes. Czarinka. Hola amigo. A my tutaj coś zjeść idziemy. Lokalnie. Ręce trochę trzeba umyć, żeby sraki nie było. Przyznam szczerze, że w tej podróży jeszcze mi się nie zdarzyło, więc układ odpornościowy dobrze działa, przygotowany po Afryce. Dziewczyny się śmieją, placki kukurydziane robią, a ja wam zaraz pokażę, jaką szamę jemy tutaj na dzielni. Dziewczyny tutaj zrobiły świeżutka, cieplutka tortilla od Senioritas. I tutaj tak, mięsko, fasola, to jest ryż i tutaj jest jeszcze, moi drodzy, jakaś pasta właśnie pomidorowa. A, gracias. I tutaj pewnie jakiś ten wariat taki, że normalnie wyżera oczy. Testujemy mięso. Oku. Ale ciągliwe. O cholera. I teraz można by było się zastanawiać, co to za mięso. No miejmy nadzieję, że to nie z czarka. Nie, to nie jest czarka. Świńskie. Wieprzowina. Ja się znam, bo w Wietnamie byłem. Powiem wam, że świeżo zrobiona tortilla to jest zupełnie co innego niż ta ze sklepu. Taka, która już tam poleżała trochę. Ciepła jest dobra, ale taką zimną to już jestem tak przejedzony. Ogólnie tymi plackami jestem mega przejedzony. Fasolą tak samo. I tym mięsem ciągnącym się. Ale co zrobisz? No nic nie zrobisz. Taki mamy tutaj spis jedzenia. Lecimy w trasę. Powiem wam, że ja przez całe życie swojej podróży, no to trochę tych sandałów zedrę i się nachodzę. Ale to przynajmniej determinuje fakt, że gruby nie będę. No bo wszystkie kalorie, które zjem, dobre i złe, to wychodzę. Nie wiem, czy wspominałem, ale agrokultura, czyli uprawianie ziemi, to naprawdę fantastyczna sprawa. Ponieważ tutaj w Gwatemali warunki dopisują i na przykład tak jak ten ziomek, który hoduje palmy olejowe, to on zbiera plony 3 razy do roku. Czujecie to? 3 razy do roku, tak jak zrozumiałem. To jest fantastyczna sprawa. Mordziule, problem. Jak przytarło mocno, tego to już nawet i polski blacharz nie wyklepie. Moi drodzy, przepraszam bardzo, to pójdzie gdzieś dalej. No, stuknęli się. A ten ziomeczek ruch ogarnia, bo wypadek. Protekcyjna czarinka gwatemalska. Jakaś sunia z małymi, widać. Czarinka! O, i się położyła. Ona tutaj będzie sobie leżała. Ja będę tutaj dzielnie łapać stopa. I obserwować, jak tam chłopaki niwelują przeszkody na drodze. Mój koleżka pojechał, farmer, który zajmuje się produkcją limonek. Ja bym tu chciał zaznaczyć, że tutaj jest ruch jak w niedzielę na wsi polskiej, czyli ruchu nie ma. Przepraszam, ale mnie znużyło. Powiem wam, zjadłem, pochodziłem i tak mnie znużyło, że się machnąłem na taką siestę.
A tutaj akurat w Gwatemali, no to można, a nawet wręcz trzeba taką zrobić, taką drzemkę popołudniową. O, dobra, idę łapać. Nie ma co się obijać. Ale przyjemnie tutaj, spokój, cisza. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared. Złapaliśmy stopa. Zobaczcie, jak tu pan ma zrobione takie drutem kolczastym, żeby mu się nikt nie wieszał na lusterka. Jedziemy ciężarówką małą, dostawczakiem. Proszę zobaczyć, tutaj plantacja właśnie palmy olejowej. Zobaczcie, jakie te palmy są ogromne tutaj. No i dopytałem i faktycznie 3 razy w roku można zbierać plony. Nawet czasami prawie 4 razy. Tylko że ten 4. raz już jest znacząco mniejszy. Ale zobaczcie, jaka wydajność. Ogromna. Qué bonito se sintió, hasta el aire nos cantaba. Cuando el día amaneció, será porque tú llegabas y la plaza se alegró. Sé que no esperabas verme y te vi muy sorprendida, pero pronto saludé. Se te salió una sonrisa y yo con eso pregunté, ¿por qué llevas tanta prisa? ¡Qué bonito! Gracias, amigos. Gracias. I pojechała. Moi drodzy, i to jest to, po co człowiek przyjeżdża w podróż. Las tropikalny. Zobaczcie na to. Słyszycie to? Coś pięknego. Minus taki, że noc się zbliża, a w nocy autostopa się słabo łapie. Powiem wam jedno, bardzo ważne spostrzeżenie, które mnie troszkę zdziwiło, bo sądziłem, że będzie większa plaga komarów, a tych komarów jest, powiedziałbym, bardzo mało. Prawie nieodczuwalnie, od czasu do czasu jakieś tam nie dziagnie w najmniej oczekiwane miejsce, ale naprawdę jest mało. No jestem zdziwiony, pozytywnie. Ziomek z ciężarówki pojechał. Powiem wam, że tak przyjemnie się tutaj łapie stopa, że to jest nie do opisania. Ja dzisiaj idę jak burza. Znaczy tak pół na pół mi idzie jak burza. Ale w sensie ogólnie deszcz pada i burza jest. Więc muszę jakiś hotelik ogarnąć. Zaraz zobaczymy, ile krzykną. Mam nadzieję, że będzie przyzwoicie. Że nie będzie więcej, znacząco więcej niż do tej pory płaciłem. Zobaczcie. To jest Huel. Huel ma taki pensjonacik, w sumie nie wiem jak to nazwać, pensjonat, czy to jest hostel, czy jak to się nazywa. W każdym razie w jednym mi krzyknęli 80 zł na polskie, a u Huela śpię za 15 zł. Czajcie? Ja nie jestem w stanie za bardzo ogarnąć, o co chodzi z tymi cenami. Oczywiście to wygląda jak wygląda, nie? W gorszych miejscach spaliśmy. W sensie ja spałem, a wy w sumie prawie ze mną, bo podróżujecie ząb w ząb. No i zobaczcie, kurczę, 2 łóżka, nawet kurde można kumpla albo kumpele zaprosić na nocleg. I no nie są to jakieś tam warunki, powiem wam, hotelowe. No takie, żeby się przespać spokojnie i bezpiecznie, naładować baterie
Negociacio de ser sorprendido. To ktoś może przetłumaczyć. Wiatrak jest, miejmy nadzieję, że działa. Uwaga, tutaj pokazuję. Proszę. Proszę bardzo. Okno, kontakt, światło. No i elegancko, wszystko jest jak należy. A na zewnątrz deszcz pada jak nie wiadomo co. Powiedzcie, o co chodzi? Huel przyniósł szampon i przyniósł ręcznik jeszcze. Wiatrak działa, wszystko działa. Słuchajcie, no nie można narzekać. Jest naprawdę lepiej niż dobrze, a wręcz powiedziałbym bardzo dobrze. Idziemy coś zjeść, żeby się nie głodzić i żeby jutro mieć ogólnie energię, ponieważ jutro w kolejnym odcinku, czekaj, co to jest? Korniki tak wyjadają tutaj te deski, ale w kolejnym odcinku, jak ten się skończy, to kolejnym będziemy jechać już do stolicy Gwatemali. Tak jest, do stolicy do Gwatemali. No, to tylko tyle, idę coś zjem. Miejscówka z lokalnym jedzeniem, a deszcz zapierdziela jak nie wiadomo co. Za jedzenie zapłacę tyle samo co za nocleg. Szefowa świeże robi, bo wieczór, bo przychodzą Gwatemalczycy po robocie, żeby zjeść i rzecz jasna, napić się tradycyjnego trunku Coca-Coli. Słuchajcie, jak deszcz pada, zobaczcie. Dzięki Bogu w nocy pada, a nie w ciągu dnia. No nie rozpieszcza, nie rozpieszcza. Szefowa tutaj tortillę robi. Kurde, co tu się dzieje, kierowniku? Ja siebie ledwo słyszę. Wyobraźcie sobie, że normalnie podłoga się trzęsie, jak ktoś chodzi albo na zewnątrz, albo na dole. Cały obiekt się trzęsie. Czujecie to? Szanowni Państwo, kończę dzisiejszy odcinek no w takich warunkach, w dobrych warunkach, bo jest dach nad głową, najedzony, wodę kupiłem i powiem szczerze, że im dalej poza miejsca turystyczne, ale ta zasada się sprawdza w sumie wszędzie, im dalej od miejsc turystycznych, tym większe prawdopodobieństwo, że Cię nie oszukają. Naprawdę, ludzie w Gwatemali są przesympatyczni, serdeczni, nie oszukują, w sensie poza miejscami turystycznymi. I to bardzo, powiedziałbym, zbliża. Nawet ten mój hiszpański, o słyszycie? Normalnie z drogi słychać. Tu ktoś jeszcze jest. Normalnie wszystko słychać. Niemniej jednak chciałem powiedzieć, że bardzo serdeczni i jak znasz chociaż troszkę hiszpańskiego, to bardzo to doceniają. Mam poczucie, że sąsiad zaraz mi się sąsiad mi się przebije do pokoju. W każdym razie pozdrawiam Was serdecznie z Gwatemali. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka, za wspólną podróż. I co? I zostawcie łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podajcie odcinek dalej, żeby szedł w świat. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie z Gwatemali. Na sam koniec jeszcze 15 sekund ujęcia, jak pada sobie deszcz na przedsionku tutaj w tym małym lokalnym hoteliku. Dobrej nocy!